kupić sobie nową grę, kupuj tanią i bezpiecznie na energię. 1000 gier w najniższej cenie. 10 zł kosztuje zająca, który przejdzie do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj energię. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, Awe, ja witam serdecznie, Zając z tej strony, proszę państwa, nowy DLC do Hearts of Iron 4, no to trzeba poklikać, no to trzeba sprawdzić. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z czeskiej fabułki, z nowego DLC-ka Peace for Our Time. Nowa zawartość, nowe możliwości, nowa ścieżka, nawet ciekawa, przede wszystkim achievki też sobie klikniemy, nawet 2, jeżeli dobrze wszystko pójdzie. Także zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszy czeski odcinek. Tak jeszcze zanim zaczniemy, to Hearts of Iron dość długą drogę przez te wszystkie lata i przez te wszystkie DLC-ki przeszło. No jeżeli już mówimy o samej podstawce, nie? Patrząc jak wyglądało kiedyś, a ile jest teraz zawartości po tych wszystkich latach, po tych wszystkich DLC-kach, no to jest jednak różnica. Proszę Państwa, Czechy, rok 36, Milan Hodża, zdezorientowany minister spraw zagranicznych. Proszę Państwa, historia Czechosłowacji, właściwie samej Czechosłowacji, a w tym okresie jest nam bardzo dobrze znana, także od razu przechodzimy do nowej fabułki. Klikniemy cele historyczne na Ironmanie. Zapytacie, zajączku drogi, dlaczego cele historyczne na Ironmanie jako Czechosłowacka Republika? Ponieważ Czechy, wbrew pozorom, na tym pomniejszym DLC-ku, bo ten DLC skupia się tylko na Czechosłowacji, dają wbrew pozorom ciekawe ścieżki i nowe mechaniki. Z tego co słyszałem, nie potwierdzam, ale z tego co słyszałem, ten DLC jest zrobiony głównie przez twórców modów, przez community. Paradoks tutaj aż takiego dużego wpływu nie ma, więc może dlatego ten kraj jest taki teraz przyjemny do klikania. Mianowicie, nowe czeskie drzewko, generalnie podobny rozkład co zawsze, nie? Mamy ścieżkę czerwoną, ta ścieżka czerwona tam się dzieli na różne opcje. Swoją drogą teraz na streamie właśnie przechodzimy też Czechosłowację na Ironmanie, ale w wersji czerwonej, pod taką federacyjną unię, też fajne mechaniczki. My natomiast dzisiaj uderzymy, proszę Państwa, w Czechosłowację pomarańczową, bliską Adiego, ale potem zrobimy zwrot i przywrócimy demokrację. Przy okazji powiemy twarde i zdecydowanie Nein Anschlussowi. Spróbujemy obronić Austrię, bo z tego co rozumiem tutaj jest ścieżka fabułki, rozumiesz, ochrony Austrii przed rozsierdzonym malarzem. I drugi achievement wymaga, abyśmy okupowali Monachium jako Czechosłowacja. Także spróbujemy, zobaczymy. Szybka wojna, szybki Totalenkrieg. Czechosłowacja ma dużo nowych, własnych dla siebie mechaniczek. O, tu widzę, że nawet można do husycyzmu powrócić, ale to nas obecnie nie interesuje. Mechaniczki polityczne, jak tam polityczne, ale też są ciekawe. Mianowicie cała mechanika przemysłu, bazującego głównie na Skodzie, z tą taką nową mechaniką, nie wiem jeszcze jak to określić, gdzie mamy priorytety na dane dziedziny gospodareczki, tutaj się taka ikonka pojawi, będziemy zmieniać priorytety, z mechaniką tej historycznej rozbudowy fortów, albo możemy ją porzucić. Także proszę Państwa, ciekawy odcinek, ciekawa fabułka, dużo Totalenkriegu przed nami. Klasycznie podczas całego odcinka będzie nam towarzyszy Radio Zając. Zaczynamy z francuską nutą Joli Papon oraz robimy apel do zamku. To już jest ścieżka historyczna. Historycznie lecimy wybudowę koalicji, ustąpienie tam frakcji Benesa. My natomiast robimy ahistoryczny apel do zamku przez pomarańczowych, ochrona Austrii i przywrócenie demokracji. Mamy bardzo mało czasu na przygotowanie się do wielkiej wojny naszych czasów. Rozsierdzony malarz nadchodzi. Co my dostaniemy, drodzy widzowie? Dostaniemy podzielone państwo, usuwanie debuffów za kraj. A właśnie, trzeba mieć na uwadze, że Czechy tutaj, każdy state ma jakieś debuffy. Separatyzmy Sudetów, niewykształceni pracownicy w korze czeskim i na Morawach, niedofinansowana Słowacja, także tutaj wszystko nawet jest, uwaga, wątek polski odnośnie naszego Zaolzia. Trzeba się pozbyć polskiego separatyzmu. Pamiętacie, jak Zając wam zawsze mówi, żeby czytać drzewko, zanim zaczniecie klikać jakąś ścieżką w Hearts of Iron? No właśnie, Zając przeczytał drzewko i na razie rezygnujemy z apelu do zamku, bo nas, uwaga, ścigają terminy odnośnie umocnień. To z tymi umocnieniami to jest fajna sprawa, bo można faktycznie zainwestować i rozbudować te forty, albo można przekierować fundusze zbierane na inne sektory. Także na szybko zwiększymy finansowanie przemysłu, inwestycje dalsze w linię umocnień, żeby się przygotować, bo musimy nie dość, że obronić siebie w 38, to jeszcze Austriaków trzeba obronić, a potem spuszować rozsierdzonego malarza.
26 dywizji, które nie nadają się do niczego. O tej dywizji pancernej nie będę się powiedział. Piechota może coś sobą reprezentuje. Generalnie te Czechy mogą robić jakieś porąbane rzeczy, jak sobie na szybko patrzyłem, jeżeli chodzi o wydajność produkcji czołgów, ale z drugiej strony można też fajnie Czechami, z tego co zauważyłem, zagrać pod piechotę. I tą piechotą raczej będziemy musieli gdzieś tu próbować czarować i ratować sytuację. Gotowość armady. Reformy rozpoczęte w pierwszej połowie dekady zaczęły przynosić owoce. Obecnie nasza armia należy do najważniejszych w Europie, jednak część polityków zaczyna popadać w samozadowolenie, podobnie jak szefowie wielu konglomeratów przemysłowców. Jeśli nasze siły zbrojne mają utrzymać najwyższą gotowość, musimy stłumić wszelkie wątpliwości co do ich zdolności bojowych i zamknąć się za tymi, którzy podkopują autorytet wojsk, kierując się osobistymi korzyściami. Proszę Państwa, Czechosłowacja ma też unikatową mechanikę gotowości do armii. Możemy zwiększać gotowość do armii, dzięki czemu dostajemy bonusy, zwłaszcza do takiej statycznej obrony, ale cierpi na tym przemysł. Natomiast jeżeli będziemy defraudować finanse, które miały iść na wojsko, dostaniemy bonusiki piękne, fajne bonusy do przemysłu, ale stracimy na jakości armii. Tu są dobre i złe rozwiązania w zależności od tego, co chcemy. Można sobie tutaj tym fajnie lawirować lewo i prawo. Pierwszy cel z drzewka przemysłowego zrobiony. Zakłady Skoda wytwarzają szeroki wachlarz produktów od artylerii aż po czołgi, pociągi i działa morskie. Nawet ta Skoda może pancerniki, bydlaki, lotniskowce robić. Daje to firmie ogromną elastyczność postaci, przekierowanie są tam, gdzie najbardziej są potrzebne. I dostajemy tutaj jest nowa mechaniczka, drodzy szanowni widzowie, odnośnie naszego przemysłu. O, tu się takie coś pojawia i można wybierać sobie priorytet oraz poziom optymalizacji będzie rósł w zależności od tego, co chcemy sfokusować. Z racji tego, że mamy bardzo szybką, niebezpieczną wojnę, od razu robimy priorytet na piechotę. Spadły nam poziom optymalizacji, ale to będzie rósł, będzie sobie stopniowo rosło. No i mamy już niewielkie bonusiki do wyposażenia piechoty, do tempa badań oraz do rozbudowy fabryk wojskowych. Teraz lecimy w rozpoczęcie drugiego programu rozbudowy fortyfikacji. Aż sam jestem ciekaw, czy my damy radę się przygotować, nie dość, że obronić siebie, to jeszcze, żeby obronić Austrię. Drugi etap został właśnie wprowadzony w życie, mamy zakończonego questa. Widzę, że nam się odblokowały pewne możliwości, które wbrew pozorom na razie są dość kosztowne, trzeba będzie oczywiście przeklikać. Ale to jeszcze mamy czas, żeby rozbudować te fortyfikacje. To niestety zużywa nam cywilki. Teraz uderzymy w drzewko, uwaga, polityczne. Apel do zamku i zjednoczenie partii pomarańczowych. Teutoni dokonali niedawno remilitaryzacji Nadrenii, co przeraziło część naszych przywódców wojskowych i politycznych. Wiele osób wierzy, że zawarte sojusze i prowadzone przez armię przygotowania do walki z ewentualnym teutońskim zagrożeniem, jednak niektórzy nie są tak pewni, czy zdołałem przeciwstawić się teutońskiej sile. Groźni sąsiedzi. Gotowość do armii sądygowa zmiana -1, proszę Państwa. Nie do końca jesteśmy przygotowani. Poza tym mamy specjalnego ducha narodowego, mianowicie sudecki dylemat. Jeżeli którykolwiek z tych teutońskich krajów uzyska na nas cel wojenny, dostaniemy debuffy do obrony w prowincjach Sudetlandu. Ćwiczenia z ostrą amunicją przez doświadczenie armii 0,10 dziennie. Bardzo się przyda. Wysłanie obserwatorów do Etiopii. Tygodniowe poparcie wojny +1. Również dobre rzeczy. Będziemy tam, rozumiesz, naszymi czeskimi lornetkami podglądać, jak tam Bebici, rozumiesz, na Etiopię szarżuje. Czesi też, uwaga, mają całą mechanikę handlu bronią. Dosłownie. Republika Czechosłowacka ma mechanikę, że ten handel bronią jest bardziej opłacalny i chętniej boty z niego korzystają, tam jest całe drzewko możliwości. Mamy też event, plany zakładów naszych zbrojeniowych w Brno, że możemy do Etiopii przemycić troszeczkę więcej sprzętu. Generalnie jest 25% szans, że uda nam się to przemycić, ten sprzęt, ale tak czy siak myślę, że warto. Nawet jeżeli chociaż z drugiej strony potrzebujemy dobrych relacji, żeby Francja nas broniła przed malarzem groźnym. Znacie zajączka, normalnie bym przemycił, no ale że my tu gramy pod achievki bardzo niebezpieczną ścieżką, także nie możemy ryzykować. Zwłaszcza, że liczę, że Francja stanie po naszej obronie, prawda, i będzie bronić Sudetlandu, prawda, bo Czesi, uwaga, mają też własne drzewko możliwości budowy małej Ententy. Dokładnie, małej Ententy, takiej specyficznej. Budowa mostów, czyli mechanika ściągania pokrótce debuffów i negatywnych modyfikatorów z naszych prowincji na ten bardzo podzielony kraj w Czechosłowacji na różne narody. Musimy uleczyć nasz kraj. To będzie kosztowało trochę PP,
w zależności od regionu, wysiłki na rzecz edukacji. Musimy jak najszybciej to kliknąć, zwłaszcza w Czechach i Morawach, a potem ogarnąć jak najszybciej problemy w Sudetlandzie, żeby pozbyć się separatyzmów, bo to są kluczowe prowincje do obrony. Ale na razie zwiększamy wydatki na edukację w Czechach, aby nasze fabryki wojskowe i cywilne lepiej działały. Oraz robimy zjednoczenie partii pomarańczowych, który da nam dostęp do Karela VI Schwarzenberga. Moglibyśmy troszeczkę naszych tych finansów na obronność zdefraudować, żeby cywilki szybciej poklikać. Przydałoby się. Lekkie defraudation na 2 cywilki. Za 25 political powera minus 15 w lewo, rozumiesz, przygotowania armii i mamy tempo budowy fabryk cywilnych plus 15% na... Kliknę teraz. Kliknę dla testów, żeby szybciej się ta cywilka zbudowała. A właśnie, no te Czechy to mają tutaj tyle fabułki, kontenciku, że masakra. To jeszcze jest historia Legionu Czechosłowackiego. Dziedzictwo, możemy się bawić w wysyłanie ochotników, którzy lepiej działają i więcej doświadczenia armii nam ładują. I mamy też specjalne ścieżki, gdzie możemy wysyłać do tych bardziej historycznych, ważniejszych wojen domowych naszych ochotników. Z naszych duchów narodowych, gdzie mamy pełno debuffów, posiadamy coś takiego jak polityka rolna. Szybkość rozwoju przemysłu minus 10 oraz 15% consumer goodsów. Na szybko to sobie klikniemy, żeby to usunąć, oraz zatrudnimy tego żbiczka, który podbija nam poparcie dla pomarańczowych. Pierwsze czeskie mosty zbudowane. Edukacja poszła w górę, straciliśmy debuffy na kora czeskiego. Proszę bardzo, od razu robimy to samo w Morawach. Teraz tak, ogarniamy polskie Zaolzie, żeby zdjąć tam debuffy. Poza tym te debuffy też wpływają, uwaga, na ducha narodowego za podzielony naród. Jak zbijemy wszystkie debuffy w regionach, to ten podzielony naród znika. Stabilizacja się równa i przyrost siły politycznej leci. Oraz zaczniemy drugi poziom rozbudowy fortyfikacji w Sudetlandzie. O rany, ale w tych Czechach jest teraz naszprycowane kontentem i fabułką, mamy tak mało czasu na przygotowania, że nie wiem, za co się zabrać. Nie dość, że mamy tą Skodę mechanikę, też mamy coś takiego jak, uwaga, weto przemysłowców i to gigantycznie ogranicza nasze możliwości szybkiego zbrojenia armii. Moglibyśmy zrobić szybkie przezbrajanie, które jest mega kosztowne, ale już byśmy weszli na wczesną mobilizację. Albo możemy na razie lecieć gdzieś tam skupienie na eksporcie, żeby stopniowo znieść to weto przemysłowców i w teorii, jeżeli idziemy w pomarańczowych, to porobimy te konglomeraty, duże firmy i będziemy w stanie to znieść, ale normalnie to nie dałoby rady. Także eksport przez pomarańczowych po weto. Rozumiesz? Za miesiąc skończymy drugi poziom rozbudowy w fortach w Sudetach. Bardzo dobre nowinki. Na razie przestaliśmy też integrować kraj, ponieważ... Jakie niepokoje na Słowacji. No poczekaj, właśnie chciałem powiedzieć, że zajmujemy się polityką. Zajmujemy się polityką, żeby zatrudnić dodatkowego żbiczka i jak najszybciej władować pomarańczowych. O, poparcie większe niż 40%. Dobra, udało się. Ile mamy? Równe 40. Idealnie to wyliczyłem. Zając zawsze miał łeb do wprowadzania pomarańczowych. Tak więc wprowadzimy wojsko, które przejmie władzę. Narodowa obecna faciliczka. Radola Gojada. Ponieważ ulegliśmy nastrojom, członkowie Słowackiej Partii Ludowej stworzyli własną organizację parlamentarną, która dąży teraz do uzyskania niezależności. Wysłać wojsko na Słowację, spacyfikować rebeliantów tu i teraz. Przy okazji zwiększamy wysiłki na rzecz integracji Słowacji. I zatrudniamy żbiczka eksperta do obrony. Totalnie inwestujemy w obronę. No to jest chyba jedyny moment, żebyśmy obronili siebie oraz naszych południowych sąsiadów przed imperialistycznym malarzem. O! Ukończono projekt rozbudowy fortyfikacji. Doskonała robota. I teraz ci sąsiedzi z tej czeskiej bajki. Doskonała robota. Trzeci poziom fortyfikacji. 3 fabryki cywilne na rok. Jeżeli mamy zdążyć, trzeba klikać od razu. Jak wygląda poziom fortyfikacji teraz? To są trójeczki na 8. Od razu klikamy. Kosztowne, ale trzeba. Ty, husyckie te się pojawiły, co ty gadasz? Dobra, mamy, władza dla wojska. Czechosłowacka, husycka, pomarańczowa, rozumiesz, republika, która to ogarnie. No właśnie, dalej mamy to weto przemysłowców. Bo musimy jeszcze zarzucić ochronę na Austriaków. Tu trzeba policzyć, czy zdążymy celami narodowymi to wszystko wyklikać.
Ważną rzecz zrobiliśmy, integracja kraju Sudetów, tu się blokuje odnośnie tego, dogadania się z tymi separatystami, poszliśmy w integrację, mam nadzieję, że damy radę. Musimy dać radę, proszę Państwa. Teraz robimy militaryzacja stowarzyszeń, aby już zarzucić ochronę na Austrię i może Bebiciego przeciągnąć do naszej czeskiej sprawy. A w międzyczasie ściągamy debuffy za kraj sudecki. Mamy nadmiar karabinów, więc może sprzedajmy, no wszystkich to nie, ale sprzedajmy troszkę karabina. Przez to, że rozbudowujemy fortyfikacje i szykujemy się do wojny, budując militarki, nie mamy czasu na budowę cywilek. Ale możemy na razie nadmiar karabinów puścić w obieg na trwające konflikty i wojny domowe. Sprzedamy połowę naszych zapasów nowych karabinów czeskich. Dostajemy troszeczkę potencjału przemysłowego, który nam właduje się instant w budujące fabryczki. Zarzućmy troszeczkę sprzętu na rynek międzynarodowy. O, i od razu, Austriacy chcą kupić, oni wiedzą, że my idziemy w kierunku ratowania ich kraju. Doskonałe nowinki. Dobra, i trzeba powoli szykować się faktycznie do wielkiej wojny naszych czasów. Bebici z czeskim karabinem, mordo, przyjacielu, ty mój bebiciowy, razem pokonamy malarza. Najlepsze jest to, że my możemy w ogóle zrobić, no małe ententy już tu nie zrobimy, ale możemy nie dość, że bronić Austrii, ściągnąć Bebiciego do tego, to jeszcze możemy, rozumiesz, z Polską się dogadać. Tobie to nie sprzedam, nawet za podwójną cenę. Won za Sudety. Dobra, w końcu możemy, pewnie dało to się szybciej zrobić, ale możemy w końcu przymusić przemysłowców, usuniemy sobie to ich weto i od razu wskakuje nam wczesna mobilizacja oraz poparcie do wojny. Dobrze, dobrze, sprzedajemy. Wiem, że mamy tylko 5 pracujących cywilek, ale no my zarabiamy na... O, Chiang Kai-shek kolejne karabiny kupi. Budowa mostów, świetnie. Ostatnie debuffy z kraju zdjęliśmy, bardzo dużo PP na to przepaliliśmy, ale w końcu to zrobiliśmy, dzięki czemu usunie nam podzielny naród, resztę stabilki, tam chyba docelowo minus 30 było. No i przede wszystkim dzienny spadek siły politycznej już nie jest 0,30 i to są bardzo dobre nowinki. Za 100 dni też powinniśmy skończyć trzeci etap rozbudowy kluczowych fortyfikacji. Te prowincje już nie mają debuffów, ale cały czas nasz kraj posiada ten sudecki dylemat. Mogliśmy go usunąć, ale poszliśmy bardziej agresywną ścieżką i straciliśmy Tomasa Masaryka, który dawał 15 stabilki w postaci ducha narodowego. I od razu pyk, wczesna mobilizacja, którą możemy nawet Gospodarką wojenną zastąpić. przyrost PP 1,78. A my uderzamy w ochronę Austrii. Gwarancja państwa austriackiego. Mam nadzieję, że Austria sprzeciwi się Adiemu. Gramy na historycznych, ale mocno namieszamy, także wiem, mam nadzieję, że boty będą wiedzieć, którą ścieżkę poprzeć. Jeżeli chodzi o czeski sztab, to on jest generalnie zrobiony pod piechotę, jeżeli chodzi o generałów. I mamy takiego fajnego generała Józefa von Trubkę, który ma nieelastycznego stratega. Awansujemy go na marszałka. Zostaniesz Głównodowodzącym armii czechosłowackiej. Nieugięty obrońca, doktryna defensywna. Oraz musimy wystawić nowe jednostki, które w wypadku wybuchu wojny jak najszybciej ruszą na odsiecz Austriakom. Kluczowy moment, czy damy radę zmontować ekipę, aby przeciwstawić się Adiemu. Robimy tak, rozszerzenie protokołów rzymskich, to jest pierwsza faza, 70 dni. Wysyłamy dyplomatę do Bebiciego, aby poprawić relacje. W międzyczasie nasz dyplomata znajduje się już w Polsce i rozmawia z Mościckim, ponieważ kwestia Polski też może zostać poruszona, a na końcu zajmiemy się Węgrami. Mam nadzieję, że zdążymy i wszystkie 3 kraje poprą nas w nadchodzącym... W sumie do Węgier też możemy od razu wysłać. My się lubimy z Węgrami, nie lubimy. Minus 40. To jest ten jeden z rzadkich momentów, kiedy Hearts of Iron dyplomacja ma jakiekolwiek znaczenie i relacje, także poprawiajmy relacje. Dużo wydawaliśmy PP, jeszcze więcej musimy wydawać, ale jest jak jest. Trzeba zmontować ekipę. A dajmy im wszystko, czego potrzebują, nawet pakty agresji i tak dalej, żeby poprawić jeszcze bardziej te relacje. Dajmy węgierskim okrętom możliwość cumowania w naszych portach. Wiem, że jest rzeka Dunaj, ale no wiecie, no Czechosłowacja udostępnia porty morskie Królestwu Węgier. Ach, te żarciki mało śmieszne. Kolejny poziom fortyfikacji rozbudowany. Doskonała robota, panowie. Czy jest jeszcze jeden poziom fortyfikacji? Jest 4. poziom. Ojoj, czy my zdążymy go rozbudować? 325 dni. No na naszą wojnę byśmy zdążyli. A czy my zdążymy na wojnę o Anschluss Austrii? Być może nie. Obecny poziom fortów to będą piątki na 7. Jest 5 cywilek, ale jakbyśmy zdążyli... Dobra, buduję. Trudno, klikłem.
Państwo włoskie dołącza do protokołów praskich! Razem jesteśmy silniejsi. W dzisiejszym wspólnym oświadczeniu państwo czechosłowackie i państwo włoskie poinformowały, że drugi z tych krajów uzyskał oficjalne członkostwo we frakcji protokoły praskie. Jeszcze nie wiadomo, czy to partnerstwo posłuży celom ofensywnym czy obronnym, ale bez wątpienia trwa przygotowanie wspólnych planów. Nikt nas nie powstrzyma. Bebici, razem jesteśmy silniejsi. Austrię mogę do frakcji zaprosić. Od razu ją zaprosimy, tak? Od razu ją zaprosimy, bo bot tam musi odrzucić, bo jak on się zgodzi na Anschluss, no to cały nasz misterny plan pójdzie, spali na panewce, rozumiesz? Rozumiesz, dobra. Teraz kwestia porozumień z Polską, 35 dni. Panie Mościcki, wiesz pan co masz robić. Porozumienie z Polską, oj, mi się podoba tutaj jakiś evencik odnośnie tej Polski, czy Polska po prostu do nas dołączyła? Polska po prostu dołączyła do naszej frakcji. Tutaj jeszcze możemy zrobić silną Polskę i przeprowadzić wspólną polsko-czeską inwazję na Litwę. To na razie nam niepotrzebne, ale możemy jeszcze spróbować zrobić silne Węgry, które zmienią, uwaga, Węgry w naszego papeta, ale Węgrom obiecamy przyłączenie Chorwacji. Jeżeli się zgodzą, będzie wybitnie, ale i tak już mamy potężną ekipę Do przeciwstawienia się malarzowi. Protokoły praskie. Rząd węgierski się zgadza. Doskonałe nowinki, proszę państwa. Mamy kwiecień 38. Czy Adi o czymś nie zapomniał? Bo jeżeli on się przestraszył i on nie robi Anschlussiku i nie będzie wojny w tym roku, a ja cały plan oparłem na to, że on nas zaatakuje i my budujemy te forty, a chłop się przestraszył i to zaraz my będziemy musieli być stroną ofensywną. Aha, węgierski papet. Teoretyk wojskowości, proszę państwa. Doktrynek, jaki klikamy, to będzie przewaga ogniowa. Ej, ale cały mój misterny plan, jak nas nie zaatakuje... Miałeś się wypalać na tych fortach, by tyle zainwestowali, a tu wystarczyło zrobić, rozumiesz, potężny sojusz protokołów praskich I Adiemu tam zmięgły pędzelek malarski. Nie chcę, ale muszę, proszę państwa. Szanowni widzowie, jeżeli chcemy zrobić te achievki, no to musimy przeatakować malarza, żeby seria nie przymulała. Oho, widzę, że nasi sojusznicy od razu wyczuli, co się szykuje. Adi został osamotniony na arenie międzynarodowej. Nasze czeskie legiony wyruszą, wyzwolą Monachium. Monachium stanie się... oczywiście chodzi o to porozumienie z Monachium, nie o przekazaniu Sudetlandu. Traktat monachijski. Dlatego musimy jak najszybciej tutaj uderzyć, żeby to przejąć pod achievka. A druga rzecz, że potem wrócimy na łono demokracji. Kryzys w kraju Sudetów. Mieszkańcy kraju Sudetów rozpoczęli powstanie przeciwko władzom czeskim. Pojawiły się doniesienia o sudeckich bojówkach. Te bunty to prawdopodobnie preludium do większego konfliktu, a jednak ktoś spiskuje przeciwko nam. Działania paramilitarne, wrogi wywiad, obrona w kraju. Nie może być. Niedobre nowinki. Jednak jesteśmy Zwarci i gotowi. możemy się pozbyć oponentów. Mogę od razu wszystkie trzy kliknąć. Wszystkie trzy to przepaliło nam 75 political powera, które trzymaliśmy na wybitnego generała piechoty Ludwika Krejciego. Geniusz, atak dywizji piechoty, obrona plus 15, plus 20. Dobra, ty uniknęli Anschlussu, bo ich obroniliśmy, ale Adi poszedł po Sudetland. Niesamowite, to czarny dzień dla całej Europy. Nic bardziej mylnego. Nigdy się nie poddamy. Tu, gdzie my, to granice naszej Czechosłowackiej Republiki. Jak chcą wojny, jesteśmy zwarci i gotowi. Utworzenie Straży Obrony Państwa. Kolejny fajny bonusik. Drzewko wojskowe tej Czechosłowacji na tym DLC-ku też jest przyjemne do klikania. Fajne bonusy, fajne mechaniczki. Można tam powyciągać pod różne mechaniki. Mamy 48 dywizji. Część naszej armii stanowią węgierscy pomocnicy, w sensie ochotnicy. Na przykład piękny widok. Czeskie forty. Garnizonowane przez dywizje czechosłowackie, polskie, włoskie przeciwko Teutonom. Za 51 dni skończymy też kolejny... A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wchodzimy w etap Totalenkriegu. Ja tegom chciał. Na papierze nasz sojusz de facto to jest siła 1:1, plus minus. No dobra, mamy przewagę. Wezwijmy wszystkich naszych sojuszników do tej Wielkiej wojny naszych czasów. Mam nadzieję, że Polacy wytrzymają, że Bebici przyśle wsparcie i pozwolą nam zająć Monachium.
Tu oni od razu przeszli do działań ofensywnych. Spokojnie, tygryski, spokojnie. Dobra. Oponent się przemieszcza. Zróbmy od razu uderzenie. Tutaj zgromadziliśmy, że tak powiem, armię, która ma przewodzić szturmie, żeby nasze dywizje mogły jak najszybciej się dostać. Przy okazji my robiliśmy Wargola, bo chciałem mieć Claima na to Monachium. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jak my żeśmy uderzyli? No nic. Lata mijają, DLC-ki wchodzą, a jednak boty hojczanowe są jakie są, proszę Państwa. I nic tego nie zmieni. Dobra, pomóżmy tutaj naszym sojusznikom puszować. Widzę, że węgierski ciężarówek się przydał. Prośba Bebici. Czekaj, czy teraz... A, bo oni jeszcze z Etiopią walczą. Nie no, ja z Etiopią walczyć nie chcę. Nie chcę z twojej wojny z Etiopią, ty mi pomóż z Bebicim. Znaczy z Adim, sorry, mea culpa. Pomylić Bebiciego z Adim to trochę wstyd. Tu nie puszujemy, w sensie wiem, że tu można by było zrobić kociołek śląski, zwłaszcza z Polakami. Ale tu mamy po jednej dywizji, jesteśmy defensywnie rozstawieni na tych fortach. Tylko, że... Kurde, cholipka, żeby Polaki nie upadały. Na razie priorytetowe jest zajęcie do osiągnięcia Monachium. Bardzo fajne przebicie mamy, proszę Państwa, bo tutaj Norymberg zdobędziemy, ważnego supply huba. Tutaj Ratyzbony też zdobyliśmy, więc odcięliśmy część zaopatrzenia dla teutońskich dywizji. Leć na razie jak najdalej, bo my docelowo widzę, że nie wszyscy się tak zaangażowali, jak my się zaangażowaliśmy. Nie no, to trzeba puszować, opuszczać te forty. Dobra, skróćmy linię frontu. Gdyby nie Polacy, to bym tu został. No ale że trzeba pomóc Poliakom, bo sobie średnio radzą. To przejdziemy do działań ofensywnych na Śląsku. Może być też tak, że się po prostu wycofamy. Na razie do zdobyć dla samego osiągnięcia, dla samego achievka te tereny. Bebici przysyła dywizję, z chęcią skorzystamy, bo Bebici to ma plany egipskie, żywe mu się marzą. Nie teraz. Daj, skorzystam z tych dywizji. Dawaj na front. O, Monachium zajęte. Dobra, czy my musimy trzymać całego state'a monachijskiego? Otóż odpowiedź brzmi nie. Wystarczyło postawić naszą czeską stópkę w stolicy Bawarii, czyli z Monachium i już mamy pierwsze osiągnięcie zdobyte. Doskonale. Ej, głupia sprawa. Zdałem sobie właśnie sprawę z tego, że Czesi nie mają dostępu do morza. Czyli nie mamy konwojów. Czyli nie mamy jak sprowadzić tej ekipy od Bebiciego z Etiopii. Znaczy z Afryki. Co jest? Dobrze, już w trakcie wojny ukończono kolejny projekt rozbudowy fortyfikacji. Czy to można dalej budować? Nie. Główny pas umocnień w Sudetlandzie został ukończony. Dało nam to, proszę ja was, forty 7. Na razie te forty się nie przydają. Ale patrząc na potęgę Teutonów i jak bardzo bezużyteczni są nasi sojusznicy i my weszliśmy de facto jako strona atakująca do tego konfliktu, no to są drobne problemy i ciężary. Wyczarowałem ducha narodowego w postaci wojny przeciwko Teutonom, dzięki czemu dostajemy fajne bonusiki do obrony przed Teutonami. No i powoli robimy gdzieś tam reformę armii, bo faktycznie ta jakość naszych wojsk i ich liczba, no, nie powala. I po co my tych Polaków do sojuszu brali? Same problemy z nich, rozumiesz, że nie są w stanie się utrzymać przy tak osłabionych Teutonach i rozciągniętych i musimy wykonywać dziwne akcje ofensywne, żeby odciągnąć siły nieprzyjaciela od Polski. No jesteśmy w teorii na przedmieściach Berlina. Może te nasze czeskie pusze gdzieś tutaj przyniosą zamierzony skutek i nie żeby ich skapitulować, ale żeby uratować Polskę przed kapitulacją. Bo na razie źle to wygląda. No Berlin zajęty, proszę Państwa, mamy to. Zajęliśmy Berlin. Coś pięknego. I od razu Bebici asekuruje zajęcie Berlina przez Czechosłowację swoimi wielbłądami. No, jednak Bebici to fachowiec. No powiem wam, że to ciężka wojna. Myślałem, że jak my mamy tych wszystkich Bebiciów i Polsków do pomocy, to my Adiego na szybko zraszujemy, a my tu utknęli w ciężkiej wojnie pozycyjnej. W sensie jakbyśmy się po prostu bronili na tych fortach, gdzie Czechy są zaprojektowane, w tym scenariuszu oczywiście, żeby się bronić na tych fortach, to byłoby idealnie, ale że Polska upada, no to my musimy cały czas gdzieś tam robić kontrataki. Cały czas walczymy na terenach Bawarii, cały czas próbujemy gdzieś tutaj do Śląska się przebiec, ze Śląska Poznań wyzwolić Poliakom, żeby nam nie skapitulowali, ale w razie jakby czego Polacy mieli się poddawać, to rozbudowujemy umocnienia na granicy z Polską. O, czeska armia wyzwala pierwszą polską kratkę w Wielkopolsce. Doskonałe nowinki. Ej, serio robię to tylko po to, żeby Polska nie skapitulowała.
bo nam strasznie wydłuży linię frontu i dużo naszych sojuszniczych dywizji po prostu zniknie. A że wróg posiada lepszą armię, ale mniejszą, i jeszcze tą porąbaną dominację w powietrzu, ale mamy coś, czego nie mają Teutoni, mianowicie naszych jest dużo dywizji. Także nawet takie pojedyncze szarpnięcia, gdzie wróg musi potem rotować dywizję z innego odcinka frontu, żeby załatać nasze chwilowe nawet zajęcie terytorium, pozwala nam, że na kluczowych odcinkach możemy tymi naszymi gównodywizjami faktycznie gdzieś się poprzebijać i zająć na przykład kluczowe tereny wzdłuż rzeki, żeby potem się łatwiej bronić. I że my to striggerowali. Ej, jest coś takiego, że jak Czechosłowacja przy Sudetlandzie się obroni, zajmie Berlin i tak dalej, tam jakieś coś jest rozpisane, my kiedyś to testowali. No Adiego nie ma, malarza nie ma, tu się pojawił Himluś, bandyta, jeden rzezimierzek, jeszcze gorszy, ale to może być początek końca Teutonów. Podoba mi się, że my tu naprawdę utknęli z nimi i że my, szykując się do defensywy, przeszliśmy na stronę atakującą, żeby uratować Polskę przed upadkiem, no i faktycznie udało się. Kosztownie, ale dzięki nam Polska nie skapitulowała. Tu wcale nie było kociołka, tu przed chwilą w ogóle nie musiałem czarować, żeby wyciągnąć 5 naszych dywizji z tego kociołka. W ogóle nie było chciwego puszowania do granicy z Hancją, żeby odciąć to w Alpach. W ogóle tu nic złego się nie wydarzyło. Dobrze, proszę Państwa, raport z obecnego konfliktu wygląda następująco, że w końcu żeśmy przełamali tą obronę i wojny pozycyjne w Bawarii, likwidujemy obecnie kotły u podnóżu Alp, razem z tym puszem też weszliśmy w środek Teutonii i tutaj niwelujemy pojedyncze dywizje oponenta. Wróciliśmy na przedmieścia Berlina, właśnie nasze dywizje razem z Poliakami i Bebiczową piechotą szturmują. Wyczyściliśmy Śląsk, niestety nie zdołaliśmy wyzwolić dla Polaków Poznania i musieliśmy się wrócić na przedwojenną granicę. Doskonale, powoli, krok za krokiem, bitwa za bitwą, szturm za szturmem łamiemy potęgę Teudonów. 380 000 strat, ale nie spodziewałem się tak ciężkich walk. O, Mościcki kupi jeszcze 3000 karabinów. Proszę bardzo, panie Mościcki, kupować na wagę, na sztuki, do wyboru, do koloru. Ale podoba mi się, bo jest opór, ale mamy mechaniczki, żeby skutecznie się bronić. Zrobiliśmy kawał drzewka wojskowego, żeby troszeczkę zniwelować dysproporcje, gigantyczne dysproporcje między jakością i ilością naszej armii. Także obecnie wojska czechosłowackie prezentują się w następujący sposób. Wiecie co może się teraz najgorszego wydarzyć, bo mamy przebudzenie Gruzina, gdzieś tam w Finlandię wjeżdża. Może zażądać Polski Wschodniej i może nam striggerować wojnę z Gruzinem. Tak, Gruzin może okazać się ratunkiem dla upadającego Adiego. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy jak najszybciej dokończyć w sumie nie Adiego, a Teutonów samych z siebie. O, Poznań wyzwolony! Wszyscy widzowie z Poznania możecie podziękować czeskim dywizjom, które wyzwoliły was spod teutońskiej okupacji. Powiem wam tak, no te Czechy są fajne, tylko my gramy jakiś skrajny, abstrakcyjny scenariusz na historycznych jeszcze tych. I tymi Czechami naprawdę o dziwo gra się przyjemnie. To jest jeden z chyba lepszych DLC-ków, bo nie robiony przez parady. Wszystkie tutaj te mechaniczki, cele, fabułka, przyjemne do klikania. Mamy to, wielkie zwycięstwo naszych czasów. Ogarnęliśmy, daliśmy radę Czechosłowacjom i to nie jako klasycznie brojąc się, tylko jako strona ofensywna, przy pomocy naszych amebicznych sojuszników, których bardziej trzeba było ratować, pokonać tego. Jakbyśmy mieli stali po prostu na tych swoich fortach, to można odpalić piątkę i sobie patrzeć, co tam się dzieje. I jeszcze w miarę ładnie udało się spisować bez tego player LEDa. Proszę Państwa, mamy wielkie zwycięstwo naszych czasów. Czechosłowacja w swoich naturalnych granicach z dostępem nie do jednego, a do 2 mórz, proszę Państwa. Mamy swojego teutońskiego papeta, mamy Polskę powiększoną o Prusy książęce. I teraz jedyne co nam pozostało, aby wykonać tego drugiego drugie osiągnięcie, przywrócić demokrację, no to trzeba czekać do 41, bo żeśmy zaprowadzili pokój w Europie. Proszę bardzo, Czesi mogli, wystarczyło im zaufać. I tutaj teraz rozumiem, że to jest ścieżka przygotowana, że jakbyś tam gdzieś szedł pod Teutonów i żeby zmienić strony na aliantów. Ale ktoś tu sprytnie przewidział, że można zagrać sobie tak ahistorycznie Czechami, rzucić wyzwanie Adiemu, zrobić Austrię, bo to drzewko się tam łączy z tymi innymi, nie? Ale przy okazji to jeszcze chwycimy.
I tutaj widzę, że więcej krajów pragnie dołączyć do naszej czeskiej, nie ententy, tylko do protokołów praskich. Witajcie, bracia. Głupie siła. Teraz musimy się bronić przed ewentualną agresją Gruzina. Ty, od kiedy do badań tych specjalnych dodali jakieś wielkokalibrowe, kinetyczne pociski, które dają bierny bonus na artylerię? Ej, piękna sprawa, proszę państwa, bo tu sobie robisz tutaj te badania. Ej, fajna sprawa, podoba mi się. Podoba mi się, zwłaszcza, że te nasze Czechy pod arty to jest coś pięknego. Zobaczymy, czy Gruzin blefował, czy faktycznie upomni się o naszą wschodnią Polskę. W międzyczasie, bo cały czas czekamy na ten styczeń 41. Zobaczę, ile tutaj można fajnych benefitów wyciągnąć z Skody. Bo cały czas te duchy narodowe boostują nam tutaj tą Skodę i zakładam, że to można do jakichś porąbanych wartości wyciągnąć. No i Gruzin nie blefował, faktycznie wybuchła wojna. Polacy zostali najechani przez Gruzina. Polacy oczywiście są częścią naszych protokołów praskich, gigantyczny sojusz Europy Środkowej pod przewodnictwem Czech. Ale z racji tego, że już mamy akurat 1 stycznia 1941 roku, no tak się złożyło, możemy przywrócić demokrację. Żeby przywrócić demokrację, niestety nie możemy być w trakcie wojny, także przez 70 dni nasze dywizje na razie nie będą wspierać Polaków, nie będziemy się angażować. Polacy muszą sami przeciwstawić się agresji Gruzina. Znaczy, Polaków oczywiście zostawiamy w dobrych rękach, bo Bici ich wspiera razem z naszą praską kliką. Powiem wam, że fajny ten sojusz tutaj się stworzył, taka środkowoeuropejska, rozumiesz, liga obronna. No, byśmy tam działali, ale no niestety wymaga to niebycia w trakcie wojny, także na razie czekamy. No i cyk, mamy. Przywrócona demokracja, zmieniliśmy się w demokratyczną partię Hodży i teraz moglibyśmy współpracować nawet z aliantami. Byśmy musieli opuścić naszą frakcję, co jest możliwe, bo byśmy wszystkich wywalili z tej frakcji i potem ją rozwiązali, nie? Jakbyśmy byli sami, chyba jakoś tak to się robi. No bo to jest przygotowane faktycznie na tą historyczną wojnę, a my to przypadkiem dodatkowo zrobiliśmy. No i zaliczyło 2 achievki zrobione. Jako pomarańczowa Czechosłowacja ukończ cel powrót do demokracji. Jako Czechosłowacja okupuj Monachium w trakcie wojny z Teutonami. Oczywiście ta demokracja niczego nie zmienia, dalej możemy walczyć z Polakami przeciwko rozsierdzonym Gruzinom, dołączyć do tej wojny, ale no to... Tak więc bracia, przyjaciele, sojusznicy, nadchodzimy. Wielka wojna naszych czasów. Wzywamy Teutonów, oni tam już nie mogą się doczekać, dywizję przygotowali na wschód. Chyba dość szybko wrócimy do bycia pomarańczową Czechosłowacją. To już taki drobny epilog. O, wojna kontynuacyjna. Chcielibyście dołączyć do frakcji? O nie, nie mogą dołączyć do frakcji. Oj. Jak dopracowaliśmy templatę, rozumiesz, podciągnęliśmy artylerię, to zobacz co tu się dzieje. Zobacz co tu się dzieje, to jest autopuszyk, rozumiesz? Nasza czeska armia mieli drugą Armię świata na inflantach. Jeszcze zrobimy wielką Rzeczpospolitą. Ale słodziutki kociołek, nie no, Gruzin to jednak jest fachowiec. Mógł sobie siedzieć, nie było malarza pokojowego, nikt by nie przeszkadzał, nie, musiał się rzucić na naszych biednych Czechów. O, ta wojna już taka formalność, epilog. Raczej się nie będziemy tym Gruzinem przejmować, nikt by się nim raczej nie przejmował. Dalej sobie ciśniemy, rozumiesz, Skodę. Nasze czechosłowackie legiony zmierzają w kierunku Leningradu, aby wyzwolić je spod czerwonej okupacji. Tu mamy na przykład tą mechanikę jeszcze dodatkową odnośnie tego handlu sprzętem, gdzie możemy za pomocą oddziałów Skody, tak, budować oddziały Skody w danych regionach świata, co skłania kraje, które się tam znajdują, do częstszego kupowania naszego sprzętu na tym ryneczku Lidla, jeżeli chodzi o handel bronią. O, patrzcie, z powrotem jesteśmy pomarańczowi. Achievek zrobiony, liczy się. Dobra, mości panowie, bo to jest jakaś kompromitacja. Powierzyć Polakom i Bebiciemu osłonę flanki, kiedy ty po zdobyciu Leningradu chciałeś zmienić kierunek na Kijów, to te ameby dały się spuszować. Proszę państwa, mieliśmy już testować Czechy przetestowane, mam nadzieję, że wam się podobało, bo szczerze też jestem zdziwiony, jak przyjemy się tymi Czechami granatem DLC-ku. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie więcej, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Tymczasem kłaniam się niziutko, trzymajcie się do następnego. Cześć.